Bo one są dwie. Mamy jeszcze jest jakiś ster? Czy radar jest wyłączony? Bo ona powiedziała, że wyłączyć mam radar. I ona powiedziała mi, że to są kutry rybackie, które podpłyną do nas, jakby co. One normalnie niszczą ster. Gdzie są te kamizelki, Kasia? Ja pierdolę. Słuchajcie, musimy chyba nadzieć jakiś mayday. Chciałbym Wam przedstawić taką tutaj postać znaną na kanałach, Jurka Jaroszyńskiego. Jurek prowadzi tutaj kursy, robi rejsy, szkolenia. Jurek miał taką przygodę przeprowadzając tutaj jacht, która uważam, że jest warta zgrania, uwiecznienia dla potomnych, bo ta historia gdzieś tam pewnie z czasem uleci. Jurek, miałeś taką przygodę, że tak spotkałeś orki po prostu na oceanie. Po prostu tak, w ogóle to był stek przygód związany z przeprowadzeniem jachtu Teliga 39 z Holandii. Właśnie ten jacht stoi na tej kei, czekamy teraz tutaj na kartę, żeby wejść do środka i móc Wam pokazać jednostkę, która już jest naprawiona i na chodzie. Tak jest, jak najbardziej, ponieważ został w niej po tym całym ataku wymieniony ster na inoxowy ze stali nierdzewnej, więc raczej go nie zjedzą, ale sterociągi jeszcze da się pourywać. Jest to taka konstrukcja, których nie powstało dużo. Opowiedz, Jurku, coś o tej łódce. Tak, 5 sztuk. Historia łódki jest z 90 bodajże 3 roku. W stoczni Teligi powstało tylko 5 modeli. Bardzo dzielna łajba, świetnie pływa, tnie fale, nie skacze jak kaczka. Bez szprycbudy na trasie ponad 3000 mil, suchy kokpit, więc Wspaniale. No, Ale widzę, kotwica nie jest za duża tutaj, nie? Starcza ta kotwica, ile ona waży? trzymała 17 kg chyba. O, ładnie. No taki całkiem przyjemny jacht i mówisz, na tym jachcie to się działo. Tak, dokładnie tutaj się to wszystko wydarzyło w połowie września, jak wyszliśmy za Koruny, a płynęliśmy z okolic Amsterdamu. Ruszyliśmy 23 sierpnia z okolic Amsterdamu, z pięknego portu Horn. Bardzo ładne miejsce. No i trochę mieliśmy przygód różnych. Lodówka zepsuła się w pierwszym dniu, więc zostaliśmy bez lodówki w ogóle. No, jakiś tam podarty żagiel w międzyczasie, no mieliśmy zamienny. Nie działały baterie sterujące autopilotem, trochę tam było przełączania. Ale sterowaliście z ręki cały czas? Nie cały czas. Potem udało się to ładowanie z panela słonecznego przełączyć na ładowanie z alternatora. No i już szło. Mieliście swój prąd. Gładko, tak, już mieliśmy swój prąd. Opowiedz, jak to się zaczęło w ogóle, jak to wygląda? Może gdzieś usiądziemy na ten pokład sobie tutaj. Żeście. Wyszliśmy za Koruna. No. To było dzień wcześniej, 14 września. I właściwie cały dzień minął spokojnie, noc spokojnie, kolejne przedpołudnie. No i 15 września usłyszeliśmy taki przerażający ryk, jak stado orek. Około 6 sztuk zbliżały się do nas i to wydychane powietrze. Przeraźliwy dźwięk, absolutnie. Taka orka trochę waży. Zobaczycie zdjęcia, tam wstawimy fragment, mam nadzieję, filmu bądź zdjęć z samego tego ataku. Będziecie mogli ocenić na żywo po prostu. One są wielkości jachtu, nie? No, samce dochodzą do 8 ton. Czyli- Samice około 6. Zadziwiające było to, że w stadzie były dwa młode, które trzymały się w pewnym dystansie od jachtu i jakby obserwowały, co robią dorośli. Czyli się uczyły. Przyjechały po do prostu. szkoły, tak. Tak To jest. normalnie była No bo lekcja. takich ataków zdarza się dużo ostatnimi czasy. Na miejscu już czekał na nas biolog, ponieważ byliśmy zmuszeni po już całkowitym dewastacji steru wezwać SAR, który nas scholował. Około 12-13 mil nas scholował SAR. Na miejscu czekał biolog, jakiś redaktor z lokalnej gazety i powiedział, że to był tylko w okolicy tego portu 4. atak, a była dopiero połowa miesiąca. Ha? No kapitanie, Pierwsza akcja ratownicza w moim życiu. SAR nas ściąga do portu. Orki rozpierdoliły nam ster. Ataku w postaci kilkunastu sztuk napierdalały przez 3 godziny w kadłub. Nie mamy sterowności. Mało napinają linę. Rozumiem, że wrażenia wśród załogi były duże. No dla Ciebie pewnie też, bo to taki jest, nikt chyba Ci nie zazdrości tego spotkania. Kuba, jak my do tej pory czytaliśmy tylko o tym gdzieś
i to były tylko historie opisywane skądś tam, no to się stawało wręcz niewiarygodne, że może nas to spotkać. No tak, bo tych ile było? Ponad 100, 130 ataków, chyba 140 do tej pory, no więc jakby jesteście w takim... Tak. Co? No ale przepłynęło tamtędy kilkanaście tysięcy jachtów w tym Tak, czasie. no to trzeba mieć trochę szczęścia, No żeby trochę te tak, walki, tak. szczęścia w nieszczęściu. No Szczęście to, w nieszczęście. summa summarum, no nic się nie stało. Ile mieliście osób załogi? Byliśmy na pokładzie 4 osoby. 4 osoby były na pokładzie, no I pies. i nasz dzielny mały piesek. O, pieska możecie tam zobaczyć. Słuchajcie, on tam stoi, to jest jakby taki stały członek załogi, Tak który jest, tutaj- Sidok, nasz który żeglarski piesek. uczestniczy po prostu w każdych morskich zmaganiach. Tak, no akurat nasz piesek chyba zachowywał się w sposób najbardziej właściwy, czyli siedział cicho. Może jakby to powiedzieć, nie miał świadomości tego, co się dzieje. Chyba ona miała najbardziej tą świadomość, co się dzieje. Że czuła te orki. Sam wspomniany wcześniej przeze mnie biolog stwierdził, że ten atak był w ogóle wyjątkowy, ponieważ zazwyczaj trwają między 20 a 40 minut. No, Nas tłukły ponad 2 godziny. o Jezu. I jak to wyglądało? W sensie, słyszałem, że obracały was, jakieś tego typu były historie. Tak, były takie historie, one to planowały, bo ewidentnie ten ich system porozumiewania się tych gwizdów odeszły na chwilę na przykład od kadłuba, pogwizdały do siebie i za chwilę z lewej burty od strony rufy podpłynął jeden osobnik, a z prawej burty od dziobu drugi. I napierały i po prostu kręciły nami bączki. Normalnie jak szmatą. No. Powiedz mi, bo rozumiem, że szliście na żaglach, tak? Jak to się zaczęło? Wspieraliśmy się motorem w tym czasie, No, jak ponieważ już zaczęła się słabo ta wiało. A, rozumiem. Tak, więc wyłączyliśmy oczywiście motor według wszystkich porad biologów, wyłączyliśmy motor, wyłączyliśmy wszelką elektronikę. Nic to nie dawało, one atakowały cały czas. SAR w ogóle, jak już wezwaliśmy, powiedział, że nie mogą nam udzielić wsparcia do momentu, gdy mamy sterowność. Rozumiem. Natomiast w pobliżu był bardzo duży statek rybacki i poprosili ich, żeby spróbowali te orki odgonić od nas. Podpłynął, zrobił chyba ze 2 kółka, duży, taki z 30-metrowy. No ale to też na nic się zdało. One po prostu poczekały, że on odpłynie i ciąg dalej. dalszy. Tak jest, na kolejny atak. Co ciekawe, ustawiały się bokiem, świadomie jakby chcąc zdewastować ten ster, więc od strony rufy podpływała bokiem, no i tylko czułem Łapała za płetwę po prostu. za płetwę, tak, i I dewastowała. próbowała ją to. wyłamać. No i wyłamały ją skutecznie, bo z niej niewiele zostało z tej płetwy. Myślę, że może z 15% od dna kadłuba, a reszta była zdewastowana. I to w taki sposób, że cała płetwa sterowa była zazbrojona, co zresztą jest udokumentowane. Jest na zdjęciach, tak, chyba tak. gdzieś tam widziałem, że... Tam były płaskowniki jako konstrukcja płetwy sterowej, takie Płaskowniki, 6 na pianka 40 i laminat. Tak. No 6 na 40 mm płaskowniki ze stali rdzewnej, to nie jest łatwo pogiąć. No nie jest. Ale no. one sterczały jak wąsy, jak z plasteliny, pogięte wszystko totalnie. No jednak 8 ton jakby masy No i to tak, wszystko, to tak, tam jest tak. fizyka, nie? To przed No tym to- się... No nie wiem, więcej łódka waży, no może nawet tyle. No dobrze, że nie uszkodziły jakby tam pozostałych E, części kadłuba, czy prób- były jakieś ślady gdzieś Były tam? ślady na balaście, próbowały gryźć balast. O, Były ślady na balaście, ale to skończyło się tylko na rysach. Balast został nieuszkodzony, nie było żadnych przecieków, więc o tyle dobrze. No 12 dni trwała naprawa. Zbudowali, miejscowa firma odbudowała ze stali nierdzewnej nową płetwę sterową, po czym ją jeszcze pomalowaliśmy na taki jaskrawo żółto-zielony kolor, bo ponoć to odstrasza. No słuchaj, a co żeście próbowali robić, jak one was zaczęły łapać? Bo to jest jakby ciekawy temat. No ludzie różne rzeczy tam mówią o jakimś, wiesz, jakichś tam kurczę petardach kółkowych, mówi się No o i jakimś tam cofaniu tym silnikiem, próbują manewrówki. tak, łódką. próbowaliśmy właśnie cofać, ponieważ w niektórych przypadkach to skutkowało. Założenie jest takie, że one już wtedy nie odbierają tego obiektu jako jakiegoś tam kaszalota, czyli poruszanie się do tyłu jest jakby niezgodne z naturą. W związku z czym czasami pomaga. No w naszym przypadku nie pomogło. Używaliśmy tego fortela, na nic się to zdało. Może dlatego, że też ich było więcej. Zazwyczaj to są ataki jakichś tam 2 osobników, a nie 6-8. I rozumiem, że cały czas byliście gdzieś tam w kontakcie z brzegiem, tak? Tak że jest. mieliście Tak.
no, na bieżąco informacje od tego tam portugalskiego, tak? Kozmaru. Tak. Bo to Bo to było Portugalczycy Port Vigo, tam- tak, Portugalczycy. No i co? I oni kazali wam po prostu do momentu, kiedy stracicie sterowność, z tymi Tak jest, orkami tam dokładnie walczyć. tak, dokładnie tak. No jak już straciliśmy całkiem, okazało się, że kręcenie kołem sterowym nie ma już żadnych ograniczeń. No ale kręci się w kółko. powiedz mi, jak to się dalej potoczyło. No bo co, te orki rozwaliły wam ten ster, w momencie, kiedy straciliście sterowność, przestały się wami interesować? Tak. Odpłynęły. Chociaż podejrzewamy też, że być może służby SAR-u mają jakiś system elektroniczny, jakieś ultradźwięki, co je odstrasza. Bo one odeszły dosłownie na kilka minut, zanim służby podpłynęły do nas. Zabrali nas na hol po prostu i 2 godziny holowali. Słuchaj, one są tresowane, te orki te. Nie? One mają umowę z jakąś firmą skutniczą Ciekawe- tam na miejscu. Ciekawe, na prowizji Na są. prowizji są. Tak. Jedna płetwa za tym czeka. Jedna płetwa za Tuńczyka. This is a continuous orcas attack on our vessel. For more than 3 hours now. We have lost the steering. And we are on the mercy of these animals. We are just off the coast of Vigo in Spain. And they won't stop. They won't stop. Kurwa, niesamowite. 4 sztuki. Wszystkie są przepłetki sterowe, nie? Tak. No i co? I słuchaj, weszliście do tego portu i podejrzewam, że tam no, załoga się rozpełzła, bo to zazwyczaj tak bywa, nie? Bo to, Natychmiast nas wyjęli w ogóle. no, Zostaliśmy wyjęci, mówię, a nie trzeba, może wezmie nurka, może zobaczy, co tam się da naprawić. ale Oni od razu nie. I jednak tam była bardzo czysta woda i można było tą płetwę już z zewnątrz obejrzeć, już wiedzieliśmy, że jest źle. że nie ma A, płetwy. a po wyjęciu w ogóle to był dramat, tam z niej zostały strzępy. A z tym balastem, słuchaj, nie rozszczelniły go w żaden sposób? Nie. Bo to tam jest, czasami bywa, że wiesz, że jak złapią tam te szpilki balastowe, no przy 8 tonach uderzenia, to one mogą ruszyć, jak łapią też za balast. Sprawdziliśmy wszystko, nie było żadnych przecieków, szpilki sprawdziliśmy, było w porządku. Zresztą ekipa, która wymieniała ster, również obejrzała balast. Okazało się, że jest ok, poza tylko śladami zębów. To nic tam się nie wydarzyło. Ale ciekawe zdarzenie nastąpiło tego samego dnia wieczorem. Siedzieliśmy na pokładzie już na kołkach i to było w samej głębi portu, dosłownie na samym końcu portu. I wpłynął jeden ogromny osobnik i nam się przyglądał. Poznał Do was. portu, wpłynął do portu, dosłownie zatrzymał się, nie wiem, z 15-20 metrów od łajby, porozglądał się, zawrócił i wyszedł z portu. Jednym słowem, zadzierzgnęli znajomość w międzyczasie. Czy jachty zarejestrowano na 6-8 osób? Na 8 osób, tak. Na 8, tak, czyli tak. szliście w połowie składu. Zazwyczaj tak. A tam wszyscy na pokładzie, jak się cała sytuacja zaczęła? Podejrzewam, że szybko. No tak, szybko się zaczęła, więc tutaj czas na jakąkolwiek reakcję był mocno ograniczony, więc trudno nawet wówczas realnie i trzeźwo myśleć w takiej sytuacji, No, jak nie wiedzieliśmy, co nas spotka, bo przecież sporo jednostek też Bo to utonęło. było za dnia, ogólnie. Tak, to było za dnia, to było w południe. To było w samo południe. A doczytaliśmy mnóstwo historii, gdzie jarzmo płetwy sterowej były na tyle uszkodzone, że zaczęły jachty nabierać wody i po prostu poszły na dno. No, stąd moje pytanie tam i to, o czym rozmawialiśmy na dzień dobry, że jakby budując zbyt mocną płetwę, prawdopodobnie no, ten punkt, który się wyłamie, przechodzi gdzieś dalej, nie? Zgadza się, dokładnie tak. Pytanie teraz, co wzmacniać? Co wzmacniać, tak, no bo być może ta płetwa powinna być taka, że się jakby tam, wiesz, jako pierwsza uszkodzi i nie rozszczelni jednostki. Może lepiej nie? stracić płetwę niż, Może niż lepiej- nabierać wody potem. Dokładnie tak, nie? Więc tutaj jakby trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale to każdy wedle własnego pomysłu. Wiadomo, że jak jakiś element się zepsuł, no to chce się go tam wzmocnić i sprawić, aby on był mniej awaryjny, no ale... No stalowe liny sterociągów o grubości 8 mm były pozrywane jak wełna. Po prostu strzępy Jaka z to nich musiała zostały. być siła, nie wiem jaka tak. jest nośność takiej tam stalówki, no No, ale pewno kurczę, parę ton dobry. no na pewno, nie? I w ogóle w kształcie księżyca element od sterociągu, po którym chodziły linki, to było dur aluminium, grube na jakieś 25 mm.
25 mm, sorry. Był połamany, cały ten element był połamany. Był w 4 częściach. Firma go dopiero spawała, zakuli nowe liny do sterociągów i zbroili w tą nową płetwę. Słuchaj, ty masz jakieś klucze ze środka, żeby można Tak, było tam tak. obejrzeć w środku? Tak. No, to może będzie okazja zajrzeć w te miejsce i zobaczyć, jak to naprawdę te liny wyglądają, żeby wam pokazać, kurczę, no jaka to jest moc, nie? No panie, to tak, że tak powiem, sprawdzaliście tratwę w międzyczasie. No, właściwie to się zastanawialiśmy już nad przygotowaniem jej, jak godzinę po rozpoczęciu ataku nic się nie zmieniało i atakowały dalej. No to jest taka, kurde, sytuacja, że człowiek może się zastanawiać nad tym, co się dzieje, nie? A rozumiem, że załoga od razu przypięta, Załoga siedziała cichutko. a mocne były te uderzenia, takie, że szarpały, jakby Tak, to powiedzieć, tak. że można by było wylecieć za burtę? Może nie za burtę, ale na pewno przewrócić się tutaj w kokpicie, więc siedzieliśmy po cichu, żeby ich jeszcze nie nakręcać do kolejnych ataków. No, koło sterowe kilka razy wyrwało mi po prostu z rąk ręki. po uderzeniu. Tak. No tak, no zresztą oni zalecają, żeby w ogóle zostawić to luźne, nie? Żeby Tak, koło sterowe dokładnie jakby, żeby nie blokować, żeby ono było zupełnie jakby wiotkie, żeby tym orkom, nie wiem, utrudnić tą... No jest jeszcze kilka innych zaleceń niesprawdzonych. Zabraliśmy ze sobą około 100 kg piasku, bo ponoć jak się gdzieś zbliżają, się ten piasek wysypie, a one wymieniają tam w sobie tą... W sensie tą wodę. sypie się na taką orkę Wysypuje się po prostu, tak. No, znaczy ogólnie do wody tam, gdzie one akurat się znajdują w tym momencie, co nie jest proste. Znaczy ja to bym się bał, że taką orkę co najwyżej zdenerwuje, delikatnie rzecz powiem. Kolejnym To jest sposobem jest ponoć trzymać pełny zbiornik łosty i zrzucać ścieki, bo one nie nienawidzą brudnej wody. No, Czy skuteczne, nie wiem, natomiast petardy hukowe oficjalnie są zabronione. nie wolno ich używać. Nie wolno używać. Rybacy mają na to przyzwolenie, ci, którzy zajmują się połowami zawodowo. Bo one wchodzą w sieci, nie? Te orki. Wchodzą i niszczą wszystko, po prostu całe połowy niszczą. Jurku, tu jest taka ciekawa rzecz, którą bo tu są na tym jakie są baksztagi, nie? Tak. To chyba się rzadko zdarza Bardzo rzadko. na Bardziej tych plastikowych jak tego jachtach. z zacięciem takim regatowym. Regatowym albo starszym konstrukcją, takim właśnie, takim klasyką bardziej. No. Czemu to jest tak tutaj? Ktoś to pewnie... Ten baksztag jakby rzeczywiście tutaj ten jest potrzebny do Ja uszczelnienia je tego zwalniałem. Znaczy potrzebny wtedy, kiedy pływa się przy silniejszych wiatrach, mostku? a zwalniając zawieczny pozwala to na głębsze wychylenie bomu. No, Wzmacniając z kolei stronę nawieczną. rozumiem. No tak, no o to chodzi, nie? No, ale rzadką rzeczą po prostu na tych łódkach są te Zgadza się. baksztagi. Regatowe owszem częściej, ale turystyczne bardzo rzadko. No widzę ten pokład, taki tutaj wywieczniki klasyczne, wszystko w rurkach, ale widać, że jest porządna konstrukcja. No kurczę, Bardzo mocny, nic nie trzeszczy, nie uderza, nie przenosił się żaden rezonans, jak spadaliśmy z fali. No i nie łapaliśmy też żadnej wody do kokpitu w trakcie żeglugi, co jest dość istotne. przypomnij mi, który to jest rocznik? 93. 93. No to parę lat ten jak ma, no już tam pełnoletni jest dawno. Tak jest. I gdzie on chodził po jakich wodach? Głównie po spokojnych wodach holenderskich, więc tam fali raczej nie. Ma jednak dość spore zanurzenie jak na tej wielkości jak. bo Szczególnie jak 2 na metry. Holandię, bo tam po tych błotach się raczej kurczę Tak, pływa. po trawie, po błotach. Nieraz zabraliśmy taką brodę, która się ciągnęła za nami, trzeba było tą płetwę sterową. Ile on ma? 2 metry, tak? I siły 2 metry zanurzenia. 2 metry zanurzenia. No to wiesz, no z jednej strony dużo, z drugiej niedużo. No jakby był regatową jednostką, pewnie miałby z 3, nie? Przy tej Pewnie tak. wielkości. Pewnie tak. Lub podwójny, zdublowany balast. Dokończona w bieli, taki na styl francuski trochę. Zanim ją kupił właściciel i zlecił mi przeprowadzenie, ktoś miał chyba kiepski pomysł, bo resztki tego koloru miętowego, które tutaj widać, Tak. on był wymalowany cały, łącznie z drewnem
wszystko było zapaćkane. Wszystko było Więc pomalowane na wszystko, kolor miętowy? Drzwi, nie drzwi, całe to drewno naturalne, wszystko było na ten miętowy kolor. Może należał do jakichś hipisów, słuchaj. Więc zadał sobie właściciel sporo trudu, żeby to drewno odzyskać. Żeby odzyskać drewno i pomalować te elementy na biało. To- Możliwe, tak. że ona kiedyś była w mahonie, jak to pochodzi z polskiej stoczni, to jest duża szansa, że to był mahoniowy Prawdopodobnie jacht. mogła być, tak. Tym bardziej, no bo że te listwy to wszystko tutaj pochodzi elementy z tego wykończeniowe machu. są mahoniowe, tak. Rozumiem, z przodu jedna łazienka i kabinka. Tak, dokładnie. Tu jest druga łazienka. Tamta została w międzyczasie przerobiona na po prostu szafę. Aha, Magazynek na odzież taki. na odzież, na sztormiaki. No ale to chyba nie brakuje baki, bo patrzę, że jest tego dużo. Nie, wszędzie. jest sporo, szczególnie przydatne na dłuższe magazynowanie. Okazały się te tutaj, które są tuż za burtą. O, Są to są... głębokie, mają sporą pojemność, więc magazynowanie wszelkiego rodzaju zapasów w tych bakistach było bardzo przydatne, miejsca mnóstwo. No i oczywiście tutaj dostawka, więc dwie osoby tutaj Mogą sobie spać. bez problemu sobie I śpią. 3 osoby podejrzewam na rufie. A powiedz mi, jak z silnikiem? Nie było jakichś takich sytuacji, że tam kurde złapały za tą śrubę, że tam były jakieś takie akcje, coś, że pouszkadzały wam śrubę? Ale pytasz o No tam o tabory? teorki, no.